Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Jeżeli chodzi o produkty marki Strong, to wielokrotnie gościły na kanale. Firma ta jest jednym z największych i najlepszych producentów Android Boxów, tunerów telewizyjnych na świecie. Były testowane przeze mnie już w zasadzie wszystkie główne modele z portfolio tego producenta. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję link do Stronga Leap S1, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Potem były kolejne ciekawe modele, jak choćby bezpośredni poprzednik tego modelu, który dzisiaj będziemy testować, a mianowicie Leap S3. Bardzo fajny model. Tutaj też będziecie mieli linka do tego testu. Dodatkowe porty, nieco okrojone w stosunku do Leapa S1, ale nadal w zasadzie sprzęt bez wad. Bardzo przemyślana konstrukcja. Przeze mnie oczywiście jak najbardziej rekomendowany, polecany. Natomiast dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej, a mianowicie dodatkowego tunera telewizyjnego w standardzie DVB-T2 i tak dużej ilości portów jak w modelu Leap S1, mamy model oznaczony kodowo Leap SRT 420 i ten model tutaj Wam też podlinkuję test tego modelu. W zasadzie jest to taki Leap S1 czy Leap S3, może bliżej mu ze względu na dużą liczbę portów do Leapa S1, ale wyposażony, bo mamy i micro SD port i porty USB H2, natomiast wyposażony dodatkowo w tuner telewizji naziemnej, czyli DVB-T2, dodatkowo wszystkie porty, których możemy oczekiwać, czyli i HDMI, i port LAN, i czysty Android. Dzisiaj zajmiemy się najnowszym modelem z portfolio Stronga, a mianowicie Leap S3 Plus, również obsługujący 4K, ale w wyjątkowym białym kolorze. Nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Urządzenie jest w typowym dla Stronga czy ze Skyworta ekologicznym opakowaniu. Brawo producent. Na opakowaniu informacja o tym, że oczywiście wspiera on 4K Ultra HD, rozdzielczość, oznaczenie S3+, bo jest to nieco poprawiona wersja S3. Mamy oczywiście asystenta Google'a, mamy też Netflixa, mamy YouTube'a, mamy Disneya, mamy Prime Video i opcję zainstalowania setek czy tysięcy aplikacji ze sklepu Google'a. Mamy tutaj informacje w wielu językach o tym, że właśnie tych aplikacji jest sporo, ale to związane jest właśnie ze sklepem Google'a, który mamy dostępny. I tutaj mamy tą informację, że dostępnych jest ponad 5000 aplikacji. Mamy pilota 2+1, czyli i do obsługi odbiornika, i do telewizora, więc możemy jednym pilotem podstawowe funkcjonalności telewizora również obsługiwać. Mamy wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos i 16 GB wbudowanej pamięci w sam sprzęt. Jeżeli chodzi o poglądowy wygląd urządzenia, to mamy port HDMI, mamy port LAN ethernetowy, mamy oczywiście gniazdo zasilania, jeden USB i mamy wyjście SPDIF i główne parametry, które mogą być dla nas istotne. Mamy dual band Wi-Fi, brawo producent, mamy Androida 11 już na pokładzie, mamy Bluetooth 5.0, 16 GB pamięci wewnętrznej, mamy Dolby Vision HDR10+, HDR10, HLG, AV1 oczywiście wspierany również Dolby Atmos. Jeżeli chodzi o parametry takie bardziej, powiedziałbym, prądowe, to mamy do 12 W. Jeżeli chodzi o zasilacz, tutaj mamy rezerwę, bo konsumpcja, jak podaje producent, podczas pracy to jedynie 7 W, więc jest to energooszczędne urządzenie. Brawo producent. Wymiary urządzenia 96 na 96 na 21 mm, blisko 153 gramy i mamy również zawartość zestawu, a w zestawie powinniśmy mieć samego boxa, pilot z obsługą głosową, zasilacz, kabel HDMI, dwa baterie, dwie małe bateryjki AAA. Brawo, że dla producenta po raz kolejny, że o takie drobiazgi dba, bo mamy i kabel HDMI i mamy dwie bateryjki, czyli na start możemy już zacząć korzystać ze sprzętu, a nie szukać baterii. Rozpakujmy sam sprzęt. Tradycyjnie w czarnym, eleganckim opakowaniu otrzymujemy zestaw. Co w środku? Krótka instrukcja obsługi. Mamy Google TV tutaj na pokładzie.
Mamy informację o nowym systemie Adria Wi-Fi Mesh. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję również te urządzenie, bo również miałem przyjemność je testować. Instrukcja obsługi. Ja zazwyczaj nie czytam. Samo urządzenie, ładnie zapakowane. Ale o nim może za chwilę. Co otrzymujemy jeszcze w zestawie? Słuchajcie, wszystko jest na biało. Brawo, producent. Kolorystyka jest istotna w dzisiejszych czasach. Jak ktoś chce mieć wszystko na biało, to będzie miał na biało. Sam zasilacz. Zasilacz jest o mocy. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Tak, mamy 12V i 1 A, czyli 12W, ale producent, tak jak wspomniałem wcześniej, informuje, że moc, jaką będzie potrzebować to urządzenie, to jedynie 7W. W zestawie otrzymujemy również biały kabel, dosyć długi. Dodatkowo zabezpieczone końcówki plastikowymi zaślepkami. Możemy zobaczyć, jakiej długości jest ten kabel. Słuchajcie, długość kabla to około 1,5 metra. W zestawie otrzymujemy bardzo ciekawego pilota, oczywiście dopasowanego kolorystycznie do całego zestawu. Oprócz standardowych sekcji dla pilotów do Android TV czy Android Boxów, czyli klawiszy chociażby YouTube, Netflix, Prime Video czy Disney, klawisz głośniej, ciszej, wyciszenia, następny poprzedni, klawisz domowy powrotu, czy też 5-kierunkowy klawisz kierunkowy z zatwierdzaniem, z klawiszem zatwierdzania oraz klawisz asystenta głosowego Google'a. Otrzymujemy również sekcję numeryczną, która umożliwi nam szybsze wybieranie cyfr czy liczb. Może to być przydatne w niektórych sytuacjach. Sam pilot jest plastikowy, ale dosyć wygodny, taki miły, powiedziałbym, w dotyku, o wygodnej fakturze. Mamy oczywiście możliwość od razu zamontowania baterii, bo te są, słuchajcie, w zestawie. Znając Skyworta, tutaj możemy albo skorzystać z tych baterii, które są tutaj i możemy je zamontować, ale na pewno również będą działać akumulatory, małe paluszki, które można ekologicznie wykorzystać. Teraz płynnie przechodzimy już do głównego bohatera tego przeglądu, a mianowicie mamy tutaj, słuchajcie, taki ciekawy projekt, design. Mamy tutaj chyba diodę, wcięcie na diodę sygnalizującą stan pracy. Mamy logo Stronga. Z boku mamy oczywiście port USB 5V. Mamy z tyłu zasilanie LAN, Ethernet. Przydaje się tam, gdzie nie ma Wi-Fi albo Wi-Fi jest słabe. Mamy HDMI, mamy SPDIF-a, więc takie absolutne minimum, jeżeli chodzi o porty. Natomiast w zupełności wystarczające, możemy sobie w zasadzie wszystko podłączyć. Mamy też tutaj informację o tym, że wspiera oczywiście HEVC Advanced, Android TV, Dolby Vision i Atmos. Oznaczenie kodowe jest to LIP S3. Słuchajcie, no z mojej strony powiedziałbym, że design jest po prostu niesamowity. Tak ładnego Android Boxa to chyba jeszcze nie widziałem. Zobaczymy, jak sprawuje się w praktyce.
Podsumowując materiał, sami widzieliście, jak sprawuje się w praktyce Strong Lip S3. Według mnie po raz kolejny producent zrobił niesamowity sprzęt i całkiem ciekawie go i rozsądnie wycenił. Niesamowity projekt stylizacyjny, wszystko białe, wszystko dopasowane kolorystycznie. Design samego urządzenia jest zjawiskowy, a jeżeli chodzi o funkcjonalność, no cóż, Android TV, w zasadzie Google TV, więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Możemy sobie zainstalować co tylko chcemy. Dodatkowo do tego całkiem przyjemny pilot i wszystko w zestawie, czyli kupujemy raz i nie musimy się martwić nawet o baterię czy o kabel HDMI. A o to przede wszystkim chodzi, że jeżeli kupujemy jakiś sprzęt, to chcemy go otrzymać, podłączyć i zacząć się cieszyć jego użytkowaniem. Podobnie jak wcześniejsze modele Lip S1, Lip S3 czy SRT 420, tak samo Lipa S3 Plus ja osobiście mogę tylko polecić. Jestem ciekawy Waszych opinii, czy użytkujecie tunery czy boxy od Stronga, Skyworta. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, jakie macie z nimi doświadczenia. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to oczywiście proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, szerowanie tego materiału, aby niósł się po sieci. Ja osobiście jeszcze na koniec podlinkuję Wam poprzednie modele od Stronga, które również mogę z czystym sumieniem polecić. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.